OnePlus Watch 3 to smartwatch, który zadebiutował w połowie lutego tego roku, dokładnie rok po premierze poprzedniego modelu. Na pierwszy rzut oka jest to typowy smartwatch, jednak wytrzymałość potwierdzona standardem militarnym oraz zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia sprawiają, że może stanowić interesującą propozycję dla użytkowników o sportowym zacięciu. Witajcie na kanale Sportowe Testy. W tej recenzji dokładnie przeanalizujemy precyzję czujników GPS oraz pomiaru tętna. Sprawdzimy, jak urządzenie sprawuje się podczas różnych aktywności fizycznych i ocenimy jego przydatność w kontekście sportowym. Przyjrzymy się również funkcjom smart i ogólnej użyteczności zegarka. Zegarki zazwyczaj są albo sportowe i wytrzymałe, albo eleganckie. Model OnePlus Watch 3 łączy w sobie obie te cechy. Wizualnie prezentuje się bardzo stylowo. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, wzbogacona tytanowym bezelem. Charakterystyczne wypłaszczenie na boku obudowy odróżnia go od podobnych modeli konkurencji. Zegarek posiada także certyfikat Miles TD810H, co gwarantuje zwiększoną odporność na ekstremalne warunki, takie jak wysokie i niskie temperatury, wstrząsy, upadki, pył czy piasek. To połączenie funkcjonalności i estetyki zdecydowanie wyróżnia go na tle konkurencyjnych urządzeń. Model dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, z czarną obudową i czarnym paskiem Obsidian Titanium oraz ze srebrną obudową i zielonym paskiem Emerald Titanium. Jego średnica wynosi 46,6 mm, a waga z paskiem to 81 g. Plasuje się zatem w średnim przedziale pod względem rozmiaru, ale wśród tych cięższych pod względem wagi, co jest wyczuwalne na nadgarstku. Obsługa zegarka odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, koronki oraz przycisku funkcyjnego. Koronka działa szybko i precyzyjnie, a jej faktura zapewnia pewny chwyt, zapobiegając ślizganiu się palców. Pasek zegarka został zaprojektowany w sposób, który lepiej dopasowuje się do nadgarstka, co minimalizuje jego ruchy podczas aktywności fizycznej i przekłada się na dokładniejsze pomiary czujnika tętna. Choć zegarek seryjnie wyposażony jest w dedykowany specyficzny pasek, możliwa jest wymiana na dowolny model o szerokości 22 mm, co zwiększa jego wszechstronność. Ekran zegarka to jasny, 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 na 466 pikseli. Powierzchnia ekranu zabezpieczona jest szkłem szafirowym, dzięki czemu nie musimy martwić się o zarysowania, ani stosować dodatkowych folii ochronnych. Przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od testów GPS. Zegarek od samego początku imponuje szybkim połączeniem z satelitami, co wyróżnia go na tle konkurencji, gdzie pierwsze uruchomienia bywają czasochłonne. OnePlus Watch 3 obsługuje pasma L1 i L5, czyli tzw. podwójną częstotliwość, a także wszystkie 5 systemów satelitarnych, co daje solidne podstawy do dokładnych pomiarów. Testy terenowe rozpoczęliśmy w rejonach o niskiej zabudowie. Ślad zegarka odchylał się od rzeczywistej trasy jedynie o 2 metry, co jest doskonałym wynikiem. W gęstym lesie urządzenie również utrzymało precyzję. Trasa była odwzorowywana dokładnie, w tym także na zakrętach. W bardziej wymagających warunkach, takich jak gęsta zabudowa miejska, zegarek minimalnie odbiegał od rzeczywistego śladu, ale wciąż radził sobie bardzo dobrze. Momentami w rejonach wiaduktów czy ekranów akustycznych pojawiały się niewielkie odchylenia o kilka metrów. Cały dystans o długości 7 km został zmierzony niemal idealnie. Zawyżył go jedynie o 50 metrów, a średnie odchylenie na całej trasie wyniosło jedynie 2,8 metra, co uznajemy za bardzo dobry rezultat. Kolejną funkcją, którą przetestowaliśmy, był nadgarstkowy pomiar tętna. Dzięki ergonomicznemu dopasowaniu paska zegarka do nadgarstka urządzenie nie przesuwa się, co sprzyja dokładności pomiarów. Testy przeprowadzono na 2 osobach podczas biegów jednostajnych i interwałowych. Podczas biegów jednostajnych zegarek wykazał się wysoką precyzją. U pierwszego testera na początku biegu wystąpiły drobne nieścisłości. Przez około 3 minuty wskazania były zawyżone, ale później ustabilizowały się. Ostatecznie dokładność wyniosła 87%, a średnia wartość tętna z zegarka była zgodna z wynikami z pasa, odpowiednio 173 i 172. U drugiego testera wyniki były jeszcze lepsze. Zegarek utrzymał dokładność na poziomie 91% z minimalnym opóźnieniem na starcie. Biegi interwałowe okazały się większym wyzwaniem. W pierwszym teście krótsze interwały były niedokładne, ale wraz z wydłużeniem odcinków zegarek radził sobie coraz lepiej. Średnie tętno wyniosło 154, ale dokładność do 2 uderzeń serca osiągnęła jedynie 37%. Drugi test interwałowy przyniósł bardziej obiecujące rezultaty. Średnia różnica wyniosła zaledwie 1 uderzenie serca, a dokładność osiągnęła poziom 76%. Ostatecznie OnePlus Watch 3 na naszej skali dokładności pomiarów tętna uzyskał ocenę 7,7 w skali 10-stopniowej.
Przy pomiarze tętna warto pokazać jeszcze jego dokładność podczas pływania. Większość zegarków ma z tym duże problemy. Popatrzcie na wykres. Tutaj tętno jest odwzorowane przyzwoicie, wszystkie wzrosty i spadki zaznaczone. Jedynie na początku widać większe odchylenie, ale jak na pomiar w wodzie jest całkiem nieźle. Zegarek OnePlus Watch 3 działa na oprogramowaniu Wear OS, czyli systemie od Google. Testowaliśmy go w połączeniu ze smartfonem OnePlus 13R. W tej konfiguracji wszystko działało płynnie i bez zakłóceń. Synchronizacja była szybka, a połączenie stabilne. Funkcje smart w świecie zegarków sportowych nie są aż tak popularne i potrzebne, dlatego zwrócimy uwagę na te najbardziej praktyczne. Dzwonienie z poziomu zegarka. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają prowadzenie rozmów. Głośnik jest wystarczająco głośny, a jakość dźwięku zadowalająca. Dzień dobry, cześć. Jak mnie słychać? No tak cicho dosyć. Wiesz co, ja trzymam tak ze 30 cm od twarzy ten zegarek. Centymetrów. Tak, teraz zrobię blisko. Raz, dwa, trzy. O, zdecydowanie głośniej, no. Ale dobrze? Bo ja Ciebie słyszę nawet, wiesz, z tej odległości dobrze. Dźwięk jest bardzo wyraźny, jakby żadnych szumów, zakłóceń nie ma, ale jest no troszeczkę ciszej niż normalnie przez telefon. Numery można wybierać ręcznie z książki telefonicznej lub głosowo. Odpisywanie na SMS-y. Za pomocą klawiatury lub dyktowania głosowego, co jest niezwykle wygodne. Przesyłanie wiadomości głosowych. Funkcja ta działa w formie MMS-ów. Kiedy będzie recenzja zegarka OnePlus Watch 3? Google Assistant. Korzystanie z niego jest szybkie i intuicyjne. Czy OnePlus Watch 3 jest wodoodporny? Konstrukcja jest wodoodporna do 5 ATM oraz zgodna z normą IP68. Byłoby świetnie, gdyby OnePlus w przyszłości rozważył wprowadzenie obsługi eSIM. Byłby wtedy w pełni niezależnym urządzeniem. Zegarek samodzielnie nie obsługuje map ani nawigacji, jednak w połączeniu ze smartfonem możemy korzystać z Google Maps bezpośrednio na wyświetlaczu zegarka. Ulica Marszałkowska, Warszawa. Wyszukiwanie adresów można rozpocząć zarówno z poziomu zegarka, jak i telefonu. Nawigacja jest wiernym odzwierciedleniem aplikacji Google Maps. Działa sprawnie i precyzyjnie, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem, szczególnie podczas miejskich, pieszych wycieczek. Jest to wygodne rozwiązanie, bo nie trzeba mieć cały czas telefonu pod ręką. Kieruj się na południowy zachód. Skręć w prawo. Na szlakach górskich, gdzie często zdarzają się problemy z sygnałem komórkowym, takie rozwiązanie może nie spełnić oczekiwań bardziej wymagających użytkowników, ale dla osób rekreacyjnie chodzących po szlakach może być dobrym wsparciem. Korzystanie w taki sposób z map jest dużo szybsze i wygodniejsze. Choć OnePlus Watch 3 to przede wszystkim smartwatch, nie sposób nie docenić jego sportowych funkcji. Producent oferuje 11 profesjonalnych trybów sportowych, które nie są trybami różniącymi się tylko nazwą, a rejestrują unikalne dane dla poszczególnych dyscyplin, co do tej pory było charakterystyczne dla marek takich jak Garmin czy Coros. Te tryby to np. narty, które zliczają liczbę zjazdów, spadek oraz prędkość zjazdu, czy tenis, który zlicza m.in. prędkość zamachu oraz liczbę uderzeń. Na liście OnePlusa znalazły się również sporty, które nieczęsto pojawiają się w innych zegarkach, takie jak badminton, bieg po torze czy skakanka, która liczy powtórzenia, a także orbitrek i wioślarz, które liczą liczbę ruchów. To pokazuje, że firma traktuje funkcje sportowe z należytą powagą i ma niemałe ambicje w tym segmencie. Poza tym zegarek ma ponad 100 trybów z innymi sportami, takimi jak bobsleje czy skoki na bungee, więc na pewno każdy znajdzie swoją dyscyplinę. Tryb pływania to jeden z profesjonalnych trybów dostępnych w zegarku. Funkcja ta zlicza m.in. tempo na 100 metrów, liczbę długości basenu, dystans, liczbę ruchów czy wskaźnik SWOLF, który jest miarą wydajności pływania. Przed rozpoczęciem treningu można ustawić długość basenu od 20 do 100 metrów. Szkoda, że nie ma możliwości wyboru krótszych odcinków, co uniemożliwia rejestrację treningów np. na basenach hotelowych, które na ogół są krótsze. Podczas pływania mamy dostępne dwa ekrany danych. Dodatkowo w tej aktywności ekran automatycznie się blokuje. Zegarek obsługuje się wtedy jedynie koronką i przyciskiem funkcyjnym. Aby zakończyć trening, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, odblokować ekran i zakończyć aktywność w standardowy sposób. Blokadę ekranu można ponownie włączyć na tym samym ekranie. W trakcie aktywności możemy też ją zapauzować. Kiedy wciśniemy dolny przycisk, trening się zatrzyma i u dołu ekranu pojawi się napis wstrzymano. Poza tym ekran się nie zmienia, co może być mylące lub możemy zapomnieć go później włączyć. Lepiej jakby ekran w stanie wstrzymania treningu zmieniał się bardziej. Jeśli chodzi o obsługę dotykiem mokrego ekranu, to o ile przesuwanie działa całkiem dobrze, to kliknięcie nie działa za każdym razem, co może powodować problemy przy włączaniu lub wyłączaniu aktywności. Jeśli chodzi o poprawność zliczania długości basenów czy dystansu, to nie zauważyliśmy żadnych problemów. Z rozpoznawaniem stylów też sobie poradził dobrze.
Widać, że OnePlus podchodzi poważnie do monitorowania stanu zdrowia. Poza klasycznym monitorowaniem snu czy naszego HRV oferuje 60-sekundową kontrolę. Jest to zaawansowany pomiar, który weryfikuje 2 zagrożenia dla zdrowia jak sztywność tętnic oraz problemy z oddychaniem. Pomiar wykonujemy siedząc spokojnie i kładąc palec na przycisku funkcyjnym. Przy tym badaniu sprawdza 6 wskaźników zdrowotnych jak wiek naczyniowy, tętno, kondycję, SpO2, temperaturę na nadgarstku oraz sen. Wygląda to bardzo profesjonalnie, choć ciężko jest ocenić dokładność tych pomiarów. Wiemy z pewnością, że technologie czujników dają coraz lepsze wyniki i na przykładzie EKG, które badaliśmy przy okazji testu Polara GridX 2 Pro, wiemy, że pomiar ten dawał zbliżone wyniki jak normalne badanie EKG u kardiologa. Jedną z największych zalet OnePlus Watch 3 jest czas pracy na baterii. Wpływ na to według producenta ma m.in. podwójny procesor. Jeden odpowiada za pracę w tle, drugi za te zadania bardziej wymagające. Dodatkowo pojemność baterii wynosi 631 mAh, o 131 więcej niż w poprzednim modelu. Producent deklaruje 5 dni pracy, co potwierdziliśmy podczas testów. Przy intensywnym użytkowaniu bez Always On Display, ale w ciągłym połączeniu z telefonem, testach GPS średnio 2 godziny tygodniowo oraz monitorowaniu snu zegarek wytrzymał od 5 do 6 dni. Co istotne, zegarek jest bardzo oszczędny w zużyciu baterii, jeśli chodzi o aktywności z użyciem GPS. Średnio godzinna aktywność pobierała 2% baterii. Warto też wspomnieć o ładowarce, która dobrze przylega do zegarka, co nie zawsze jest standardem na rynku. Jakie jeszcze plusy ma zegarek? Płatność NFC. Dużo ciekawych danych w aplikacji, jak zaawansowane parametry analizujące technikę biegu, odchylenie w pionie w czasie biegu, podział lewa-prawa noga czy szybkość uspokojenia tętna. Dodatkowo w aplikacji mamy interpretację tych wyników, czego brakuje nam w Garminie, bo to zdecydowanie ułatwia pracę nad techniką. Zegarek przy pierwszym uruchomieniu fajnie nas wprowadza w obsługę urządzenia, prezentując najważniejsze funkcje. Realnie były to pomocne instrukcje w naszym przypadku. Łatwe wyjście z aktywności i korzystanie z zegarka bez przerywania sportu. Jak na smartwatch nie zamęcza powiadomieniami, informacjami, zgodami i tym podobne. Jakie jeszcze minusy posiada zegarek? Ekran w czasie biegu nie blokuje dotyku i nie ma prostego sposobu na jego wyłączanie. To może powodować przesuwanie pól przez bluzę, kurtkę lub nawet wyłączanie aktywności. Da się to zrobić wychodząc z aktywności i blokując ekran w górnej belce. Można by było dać taką możliwość z poziomu aktywności, tak jak jest to dodane w trybie pływania. W nocy przychodzi w tryb nocny, zgodnie z ustaloną przez nas porą, np. o 23 godzinie. Gdy chcemy tego dnia wyjść na nocny trening, trzeba go specjalnie wybudzić. Oczywiście można to zrobić, ale trwa to około 1 do 2 minut, czyli dość długo. W czasie biegu zegarek się wygasza. Gdy nie podnosimy ręki dość długo i nie zerkamy na ekran, np. kilka minut, to wybudzenie go po takim czasie zajmuje ułamek sekundy dłużej. Jest to dosłownie ułamek sekundy, ale w czasie biegu zauważalny. Gdy zerkamy na zegarek regularnie, np. co minutę, to wybudzenie następuje dużo szybciej. W aktywnościach nie mamy możliwości edytowania pól danych, żeby dostosować je do swoich preferencji. Podsumowując, OnePlus Watch 3 to pierwszy testowany przez nas zegarek tej marki. Naprawdę pozytywnie nas zaskoczył. Jego wytrzymałość, zaawansowane funkcje zdrowotne i profesjonalne tryby sportowe sprawiają, że wyróżnia się na tle typowych smartwatchy. Funkcje smart działają sprawnie, a dbałość o szczegóły prozdrowotne i te dedykowane sportowcom sugeruje duży potencjał rozwoju w kolejnych modelach. To urządzenie warte rozważenia, szczególnie dla osób ceniących te elementy.